Cześć, dziś zabieramy się za rysowanie bramy do rezydencji rodem z horroru. Jak w poprzednim filmie wykorzystałem do tego konstrukcję pomocniczą z sześcianów. Wiem, że niektórzy mają już dość sześcianów, na razie jednak pozostaniemy przy tej metodzie, bo ona pozwala nam wejść w ciekawsze tematy i nie pogubić się w perspektywie, ale docelowo będziemy rysować bez sześcianów, prościej, bardziej bezpośrednio. Oto widoki mojej bramy z przodu i z góry. Brama miała być rodem z horroru, więc jest stara i zniszczona, a spod obkruszonego tynku wystają cegły. Brama ma takie proporcje, żeby łatwo można było ją wpisać w sześciany. Jej grubość to 1 sześcian, szerokość 3, a wysokość 1 i 2/3. Wewnątrz prostopadłościanu będziemy jeszcze wykorzystywać podziały modulo 1/3a. Zaczynam od narysowania 3 połączonych kwadratów w perspektywie. To będzie podstawa prostopadłościanu pomocniczego. Z podstawy wysuwam w górę prostopadłościan. Najpierw tworzę sześciany, a potem doklejam do nich jeszcze kawałki o wysokości 2/3a. Dla ciekawszego efektu zamiast pionów stosuję trzeci zbieg. Linie, które zastępują piony, zbiegają się w jednym punkcie gdzieś daleko poniżej dolnej krawędzi arkusza. Teraz na podstawie zaznaczam w perspektywie podziały w proporcjach dokładnie takich, jak na widoku bramy z góry. Kwadraty mają boki o długości 1/3a, a łuk między nimi ma grubość około 1/6a. Brama jest symetryczna, więc każdą operację, którą wykonam na jednej połówce, muszę wykonać tak samo na drugiej. Teraz z rzutu wysuwam w górę prostopadłościany, które będą głównymi filarami bramy. Prostopadłościan pomocniczy pomaga mi wysunąć je na odpowiednią wysokość. Podobnie jak z kwadratu wysunąłem prostopadłościany, tak teraz z ćwierćkolistego elementu na rzucie tworzę ścianki między filarami. Mam już podstawową bryłę bramy, teraz mogę ją dalej obrabiać bardziej szczegółowo. Najpierw z bocznych ścianek wytnę zwieńczone łukiem przejścia. Tu tak jak poprzednio wychodzą z odpowiednich punktów na rzucie. Następnie stworzę daszki wieńczące każdy z filarów. Najpierw na górnych ścianach filarów zaznaczam kwadraty, z których wysunę w górę mniejsze prostopadłościany. Wysokość tych prostopadłościanów wyznaczam na podstawie frontalnego widoku bramy. Zakończenie filaru okalam niewielkim gzymsem i dodaję kulę wieńczącą słup. Między kulą a kwadratem podstawy tworzę nieco wgięty daszek. Pod gzymsem dodaję jeszcze cienki pasek pryzu. Gzyms i fryz dodają także nad boczną ścianką biegnącą po łuku. Na dole filarów tworzą ich cokoły. Każdy filar okalam kwadratem na odpowiedniej wysokości, widocznej na rzucie, a następnie poszerzam spodnią część. Między cokołem a filarem tworzą też ozdobny ćwierćwałek. Cokół dodaję też na ściance. Z widoku bramy wynika, że na ściance są też ozdobne bruzdy, czyli tak zwane goniowanie. Zaznaczam je promieniście nadłukowatym sklepieniem oraz poziomo na bokach przejścia.
Na wyższych filarach umieściłem jeszcze duże ozdobne elipsy, z których zwieszają się latarnie. Zaznaczam zatem elipsy wraz z ich grubościami. Ze środków elips wyprowadzam po zbiegu wspornik, na którym zawieszona będzie latarnia. W samej latarni zaznaczam najpierw kwadrat, z którego do góry wysuwam spadzistą pokrywę, a do dołu prostopadłościan, który po zwężeniu u dołu stanie się komorą lampy. Zgodnie z rzutami przejście w bocznej ściance jest narysowane poprawnie. Z perspektywy, którą przyjąłem, wygląda to jednak dziwnie, więc tu nieco zmienię projekt bramy. Boki przejścia nie będą poszerzały się promieniście, jak na początku zakładałem, tylko będą równoległe. Dzięki temu z naszej perspektywy zobaczymy grubość ściany. Wszystko powtarzam w drugiej części bramy. Dodaję jeszcze cokołę dalszej części ogrodzenia. Nadszedł czas na pokazanie faktur materiału. Zaznaczam najpierw pęknięcia na tynku, a w wyrwach zaznaczam podziały cegieł. W cokołach zaznaczam podziały płyt okładziny, a na deszkach rąbki blach. Obrałem tę perspektywę po to, by pokazać rysowanie w trzecim zbiegu, ale też po to, by pobawić się nieco ciekawym podłożem. Przejazd przez bramę będzie trochę zarośnięty i zaniedbany, a teren przed bramą będzie wyłożony obkruszonymi kamiennymi płytami, podkreślającymi układ przestrzenny elementów bramy. Fragmentów niektórych płyt może brakować, inne mogą być przesunięte trawą i chwastami. Najwyższy czas na żelazne elementy ogrodzenia. Na początku narysuję główne wrota. Zaznaczam płaszczyznę w perspektywie, z której wytnę pierwsze skrzydło. Żeby szczeble były rozmieszczone w równych odległościach, najpierw znajduję środkowy i dalej analogicznie stopniowo zagęszczam podziały. Niektóre szczeble mogą być oczywiście wygięte lub wyłamane, tak by podkreślić mroczny charakter bramy. Drugie skrzydło wrót będzie nieco uchylone i z pierwszym łączyć się będzie masywny łańcuch. Podobnie opracowuję pozostałe przejścia i przęsła ogrodzenia.
Cieniując zniszczony tynk, kładę kreski dość chaotycznie i nieregularnie. W przypadku cegły pozostawiam jedynie jasne fugi. W przypadku blaszanych wykończeń dachu stosuję gradientalne przejścia, które imitują nieco odbijającą światło powierzchnię. Dla dodania dodatkowego mrocznego smaczku, kamienie posadzki cieniuję podobnie jak blachę z filarów. Taka powierzchnia z odbiciami utworzyłaby się np. po deszczu. Za tydzień zrobimy sobie małą przerwę od sześcianów i porysujemy nieco materiałów wykorzystywanych w architekturze współczesnej. Tymczasem chciałem podziękować wszystkim tym, którzy poprzez polubianie tych filmów, udostępnianie ich na portalach społecznościowych przyczyniają się do rozwoju tego kanału. Dzięki.